Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, dlaczego linie na naszych dłoniach fascynują ludzi na przestrzeni dziejów? Witaj w fascynującym świecie chiromancji, starożytnej praktyki, która od wieków budzi ludzką ciekawość. Chiromancja, znana także jako wróżbiarstwo z dłoni, to sztuka pełna tajemnic i intryg, które mają głębokie korzenie w bogatej historii świata. Przyciąga w sobie uniwersalnym zasięgiem, ponieważ ludzie od wieków byli zafascynowani pomysłem, że nasze losy mogą być wyryte w liniach na naszych dłoniach. Początki chiromancji są równie tajemnicze jak przyszłość, którą ma przewidzieć. Niektórzy sięgają do mistycznych tradycji subkontynentu indyjskiego, podczas gdy inni twierdzą, że praktyka ta narodziła się w sercu starożytnych Chin. Ale w dzisiejszej historii skupimy się na 4 istotnych cywilizacjach, które wprowadziły chiromancję do kultury Europy. Mezopotamijczycy, Egipcjanie, Rzymianie i Grecy. Starożytna Mezopotamia, cywilizacja rozkwitająca między rzekami Tygrys i Eufrat, słynęła ze swojej zaawansowanej wiedzy w różnych dziedzinach, w tym matematyki, astronomii, a także chiromancji. Mezopotamijczycy wierzyli, że każda linia na dłoni kryje w sobie tajemnicę, klucz, który może odkryć sekrety losu i fortuny. Przenosząc się do krainy faraonów, chiromancja zajmowała szczególne miejsce w starożytnym egipskim kulturze. Ich skomplikowany system czytania z dłoni był tak wysoko ceniony, że często był zastrzeżony dla elity, udzielając wskazówek faraonom i wysokim kapłanom w kwestiach państwowych i duchowych. A potem byli Rzymianie i Grecy, 2 cywilizacje znane ze swoich filozofów, uczonych i fascynacji metodami wróżenia. Chiromancja nie była wyjątkiem, ponieważ starali się oni zrozumieć ludzką naturę i świat przez linie i kształty dłoni. Wyciągnij swoją dłoń i przyjrzyj się liniom. Czyż nie jest fascynujące pomyślenie, że nasi przodkowie widzieli te linie jako mapę naszego losu? Kiedy zagłębiamy się głębiej w tę podróż, odkryjemy fascynujące historie związane z tymi liniami, a być może nawet nauczymy się czegoś o sobie po drodze. Podróżujmy w czasie do kolebki cywilizacji, gdzie chiromancja prawdopodobnie zaistniała po raz pierwszy. Wyobraź sobie ogromną przestrzeń starożytnej Mezopotamii, gdzie potężne rzeki Tygrys i Eufrat dostarczały życiodajnej siły dla najwcześniejszych miejskich społeczeństw świata. Wśród tego żyznego półksiężyca zaczęła się zakorzeniać unikalna forma wróżenia. Chiromancja. Mezopotamijczycy, grupa, do której należeli Sumerowie, Akadyjczycy, Babilończycy i Asyryjczycy, byli głęboko uduchowieni. Wierzyli, że kosmos to wielka, połączona sieć boskich wpływów. I ten boski wpływ, jak sądzili, był zapisany wprost na ich dłoniach. Tak. Linie wyryte na naszych dłoniach, tak łatwo dzisiaj pomijane, były uważane za bezpośrednią komunikację z bogami. W starożytnej Mezopotamii każda linia, każde zagięcie było boską wiadomością czekającą na interpretację. Dla tych starożytnych społeczeństw dłoń była mikrokosmosem wszechświata, zawierającym w sobie los, potencjał i osobowość jednostki. Chiromancja nie była tu bagatelizowana. Była to niemalże modlitwa, prowadzona przez kapłanów i kapłanki, którzy byli czczeni jako pośrednicy między ludźmi a bogami. Ci wróżbici badali linie na dłoni osoby, odczytywali boskie przesłanie i prowadzili jednostki w ich codziennym życiu i podejmowaniu decyzji. Od kwestii zdrowia po miłość, od wyborów zawodowych po potencjalne konflikty, czytanie z dłoni informowało i wpływało na szereg decyzji. Te praktyki były tak integralne dla ich kultury, że nawet stworzyli skomplikowane modele glinianej ręki wyryte liniami i symbolami używanymi w chiromancji. Te modele, niektóre z najwcześniejszych zapisów chiromancji, stanowią świadectwo znaczenia tej sztuki w ich społeczeństwie. Więc w kraju, gdzie narodziło się pismo, linie na naszych dłoniach również były czytane jak książka. Tak jak wyrywali klinowe symbole na glinianych tabliczkach, czytali linie na swoich dłoniach, poszukując boskich wskazówek i wglądu. I tak, w sercu starożytnej Mezopotamii, chiromancja rozpoczęła swoją fascynującą podróż, która obejmowała kultury, kontynenty i wieki. Z żyznego półksiężyca chiromancja popłynęła w dół Nilu, odciskając swoje piętno na ziemi faraonów. W wielkim schemacie starożytnych cywilizacji Egipt ma wyjątkowe miejsce ze względu na swój mistycyzm i głębokie praktyki duchowe. Wśród nich chiromancja nie była tylko praktyką, ale integralną częścią ich duchowej tkanki. Wplątana w ich sposoby uzdrawiania i ich zrozumienie bóstw,
Egipcjanie mieli niewzruszone przekonanie o boskości panteonu bogów i bogiń, które wpływały na każdy aspekt ich życia. Dla nich linie na ich dłoniach nie były przypadkowymi wzorami, ale bezpośrednimi wiadomościami od tych bóstw, niebiańskim skryptem zapisanym na ich skórze. Każda dłoń była unikalnym manuskryptem, mapą życia i potencjału. Egipcjanie wierzyli, że te linie niosły proroctwa ich przyszłości i wgląd w ich przeszłość. Widzieli swoje dłonie jako lustro swojej duszy, odzwierciedlając ich charakter, zdrowie, a nawet los. Ta praktyka nie była przeznaczona tylko dla zwykłych ludzi. Nawet potężni faraonowie, żyjący bogowie Egiptu, nie byli odporni na urok chiromancji. Oni także starali się odczytać boski skrypt wyryty na ich dłoniach, mając nadzieję rozszyfrować wolę bogów i swoje własne przeznaczenia. Pod tym względem chiromancja odegrała rolę w podejmowaniu decyzji i podejściu do rządzenia. To był boski kompas kierujący ich działaniami. Dłonie faraonów były postrzegane jako kanał dla boskiej komunikacji, święty tunel łączący świat śmiertelny z niebiańskim. Wierzenie to było tak głęboko zakorzenione, że znalazło się nawet w ich sztuce i hieroglifach, gdzie dłonie często były przedstawiane w sposób podkreślający ich znaczenie. Linie na dłoniach nie tylko były widziane, ale także szanowane, respektowane i badane. Tak więc praktyka chiromancji w Egipcie nie była tylko o przewidywaniu przyszłości, ale o zrozumieniu samego siebie i wewnętrznej boskości. To była duchowa podróż. Poszukiwanie mądrości i dążenie do boskiego połączenia. Urok chiromancji był tak wielki, że nawet potężni faraonowie widzieli swoje dłonie jako odzwierciedlenie boskiej komunikacji. Z brzegów Nilu chiromancja znalazła się w intelektualnych potęgach starożytnego świata, Grecji i Rzymu. Podobnie jak wiele innych aspektów ich kultur, Grecy i Rzymianie nie byli tylko biernymi odbiorcami chiromancji. Przyjmowali ją, tak, ale także ją adaptowali, dostosowując do swoich własnych filozofii i światopoglądów. W dynamicznym, pytającym środowisku starożytnej Grecji, chiromancja nie była postrzegana jako narzędzie wróżebne. Raczej była integrowana w szerszy krajobraz filozoficzny. Uważano ją za sposób zrozumienia siebie, zagłębiania się w tajemnice ludzkiej natury i eksplorowania wszechświata wokół nas. Linie na czyjejś dłoni nie były tylko wskaźnikami ich losu, ale postrzegane były jako odzwierciedlenie ich charakteru, potencjału i miejsca we wszechświecie. Grecy łączyli chiromancję ze swoim panteonem bogów i bogiń oraz bogatym światem mitologii. Każda część dłoni była skojarzona z innym bóstwem. Palce, na przykład, były związane z 4 żywiołami: ziemią, powietrzem, ogniem i wodą oraz bogami, którzy nimi rządzili. Te skojarzenia nadawały chiromancji pewnego rodzaju boskości, przekształcając ją z prostego wróżenia w podróż duchową. Rzymianie także przyjęli chiromancję, włączając ją do własnych tradycji filozoficznych. Renomowani myśliciele i filozofowie tamtych czasów, tacy jak Anaksagoras i Pliniusz Starszy, pisali o chiromancji, dając jej miejsce w intelektualnym i kulturowym życiu Cesarstwa Rzymskiego. Ale być może największy wpływ miał lekarz Galen. Uważał, że linie na dłoniach osoby mogą ujawnić ich skłonności medyczne. Koncepcja ta jest nadal echem w niektórych formach współczesnej chiromancji. W rękach Greków i Rzymian chiromancja nie była tylko praktyką mistyczną, ale także filozoficzną. Była narzędziem do zrozumienia samego siebie i świata, sposobem na zgłębienie tajemnic istnienia i drogą do osiągnięcia oświecenia duchowego. Podróż chiromancji nie kończy się w starożytności. Nadal nas intryguje nawet dzisiaj. Ta sztuka, narodzona w kolebce cywilizacji, przemierzała przez piaski czasu, dostosowując się i wpisując się w tkankę licznych kultur. Dziś chiromancja jest praktykowana na całym świecie. Od tętniących życiem ulic Indii po naszą zachodnią Europę. Każda z unikalnymi interpretacjami i metodologiami, a jednak wszystkie są echem mądrości naszych starożytnych przodków. Podczas gdy chiromancja w przeszłości była wykorzystywana głównie do przewidywania przyszłości lub diagnozowania chorób, obecnie poszerzyła swoje zasięgi. Dzisiejsi chirolodzy często zajmują się analizą osobowości,
dostarczając wglądu w cechy charakteru jednostki, jej mocne i słabe strony. Ta ewolucja może odzwierciedlać zmianę perspektywy naszego społeczeństwa z perspektywy opartej na losie na perspektywę samoświadomości i rozwoju osobistego. Jednak podstawowa idea chiromancji pozostaje niezmieniona, przekonanie, że nasze dłonie kryją w sobie bogactwo informacji czekających na odkrycie. Linie, wzniesienia i kształty, które fascynowały naszych przodków, nadal są przedmiotem badań. Linia serca, linia głowy, linia życia. Nie muszą stanowić dla ciebie tajemnicy. Wystarczy zamówić ich odczyt na